Drama opowiada o niebieskim kocie, który ma mnóstwo przygód w Elmore. Cała seria liczy 6 sezonów i ma 240 odcinków. Dziś wam przedstawię całą fabułę niesamowitego świata Gumballa. Jesteście gotowi? Więc lecimy. Zacznijmy od przedstawienia Richarda, czyli ojca Gumballa, Anais oraz Darwina. Jak już wiemy o tym, nie jest to najmądrzejszy bohater w filmie animowanym. Jest to różowy królik, który spędza całymi dniami przed telewizorem jedzeniu, a gdyby przypadkiem by dostał pracę, świat dosłownie by się skończył. Historia zaczyna się od Richarda 42 lata temu, kiedy był jeszcze małym króliczkiem, został porzucony przez ojca, a jego mama, zwana również jako babcia Jojo, chroniła go, mówiąc, że jego tata poszedł po mleko. Jednakże brak swojego ojca nie było koszmarną rzeczą, gdyż jego tata był dla niego zły. W niektórych epizodach odkryliśmy, że jego charakter był spowodowany z powodu wychowania Jojo. Sposób wychowania był oczywisty w 9. odcinku drugiego sezonu, gdzie musiała opiekować się dziećmi Watersonów, po czym zmieniłaś je w wielkich głupich stworzenia, jak ich ojciec. Teraz wróćmy do historii Richarda i Nicole. Przejdźmy do odcinka wyborów. Ten epizod dotyczy młodej matki Nicole i Darwina i jej ponownego wyboru przyszłego męża. Epizod zaczyna się od sceny rodziny, w której matka z Gumballa serwowała kolację, aż nagle dom zaczyna się palić. Wtedy zaczyna się zastanawiać, co zrobiła źle, więc wracamy do przeszłości w czasie do pierwszego spotkania królika oraz kota. Niebieski kot szedł na zawody karate ze swoimi surowymi rodzicami, gdy ich samochód się zepsuł. Wtedy postanowiła uciec, aż spotkała różowego królika, który utknął w drzewie, gdy obserwował wiewiórki. Na szczęście Nicole ratuje go, rozwalając drzewo. Richard zapytał ją, cytując, jak ważne są zawody i co dla niej oznaczają. Liz odpowiada, że robi to po to, żeby zadowolić rodziców. Podczas rozmowy zakończyły się zawody. Nicole zaczęła się mega smucić, więc Richard spróbował ją pocieszyć. Sugeruje, że wyprowadzi się i przestanie zadowolić innych, a od tego momentu stali się bliskimi przyjaciółmi. Richard Waterson był totalnie inny niż Nicole Waterson. Ona zawsze starała się zadowolić innych na wszelkie możliwości, w przeciwieństwie do Richarda. Podczas gdy oglądali niebo, zaczęła się pojawiać miłość. Ojciec niebieskiego kota nie akceptował różowego królika, a babcia Jojo także nie lubiła Nicole i chcieli wydać ją za mąż za... Na bankiera przez wszelkie trudności nadal się kochali, aż pewnego wieczora postanowili się wyprowadzić z domu i żyć jak małżeństwo. W małym domku na ich ślubie zaprosili rodziców, ale nie przyszli. Anais dostała pracę jako pracownik obsługi klienta w fabryce tworzyw sztucznych, gdyż Richard był nieodpowiedzialny i po przezwyciężeniu wszelkich problemów finansowych kupili dom, po czym dowiedzieli się, że żona królika jest w ciąży. Rodzice niebieskiego kota próbowali zniszczyć ich związek, wysyłając ją w podróż z synem bankiera, aby zostawić różowego królika na pastwę losu. A odcinek, w którym o tym wspomniano, kończy się wszystko nauce. A teraz wróćmy do Nicole, która urodziła dziecko. Początkowo nazywa jego mum do rzucia lub Zak, ale ostatecznie wybrali imię Gumball, ponieważ jak to stwierdzili lekarze, że jest strasznie brzydki, więc zaproponowali, żeby ich dziecko zostało w szpitalu na kilka dni. Rodzina niebieskiego kota jest w końcu w swoim nowym, wymarzonym domu. Niestety, jak to bywa często, pojawia się żędliwi sąsiedzi, pan Robinson i pani Robinson. Teraz przejdźmy do głównego wątku kreskówki. Pojawienie się złotej rybki. Złota rybka była prezentem od Nicole oraz Richard dla Gumballa, gdyż nie miał żadnych przyjaciół, a się bali, że będzie w przyszłości osamotniony. Kot ją uwielbia, spędza z nią mnóstwo czasu, ale niestety tata głównego bohatera niechcący spuścił rybę do toalety. W wielu próbach uratowania jej rybka zdechła. Richard postanowił więc kupić mu inną i tak w kółko, aż się skończyły zwierzęta morskie w sklepie Larek. Wychodząc z galerii, zaczyna siedzieć na samochodzie, smucić, co on zrobi, po czym tajemniczy gość z czerwonego vana zaprasza go do środka. Postanawia pójść kupić tam wymarzoną rybę, ale właściciel czerwonego vana mówi mu, że to nie jest zwyczajna ryba, więc musi się nią dobrze opiekować. Ale ojciec swojego dziecka nie przejmuje się tym i oddał swojemu synowi, nie wiedzą, że ryba umie mówić. Pewnego dnia, gdy cała rodzina robi sobie zdjęcia rodziny, rybka przemówiła, a z powodu wystraszenia się wpadła do toalety, po czym wszyscy myśleli, że Darwin nigdy nie wróci do domu Waterson. Ale pomarańczowa ryba jest tak mądra i nie chciała umrzeć, więc postanowiła, że wróci ona tam sama. Wymagające wyprawy nieznane szybko mu doracają nogi, tak nie żartuje nogi, po czym Darwin staje się nowym członkiem rodziny. Pomarańczowa rybka dołącza do szkoły jako brat i przyjaciel Gumballa. Po pewnym czasie do ich rodziny dołącza różowy królik, czyli Anais. Była ona złym diabłem, który torturował głównych bohaterów. Że była mądra, przeskoczyła kilka kras i dołączyła do swoich braci, natomiast już kończymy z rodziną Watersonu, więc sprawdźmy teraz innych bohaterów ze szkoły. Lucy Simeon, znana również jako Panna Simeon, dyrektor Bram, Banana Joe, a także Gary Penny. Być może animacja wydaje
wydaje się chronologiczne, ale otóż nie, bo tam dzieje się taki chaos, ale w trzecim sezonie, odcinku 12 o nazwie Pustka poznajemy drugi nieznany świat przed tym, a oczywiście mam na myśli świat błędu. To, które się pojawiło, to znany już Rob, który w przyszłości chce zniszczyć życie. Polaj wszystko, co on kocha. Postać drugoplanowa, która dostała wchłonięta przez otchłań. Pakot oraz Biała Chmura odkrywają usterkę w rzeczywistości u niektórych postaci ukrytych miejsc. Jedną z bohaterek była Molly, której próbowali szukać w najcięciu, które prowadzi do świata błędów. Widzimy także wszystkie bezużyteczne rzeczy i starszą wersję Roba. Ale zanim przejdziemy dalej, musimy porozmawiać, co wchłania otchłań. Otóż rzeczy w postaci, które są niepotrzebne i niepasujące do świata, a przecież Molly była strasznie nudna i pasująca do świata, więc została po prostu do niej wchłonięta po kilku epizodach w odcinku Nobody. I tutaj odkrywamy, jak uciekł z otchłani, kiedy Gumball i Darwin tam poszli, ale miał pewne efekty uboczne, które lekko zmieniły jego wygląd, również, że był bezużyteczny i mieszkał w piwnicy Watersonu. Ten niebieski kot i pomarańczowa rybka postanowili mu w jakiś sposób pomóc, więc zaproponowali mu, że zostanie super złoczyńcą. Sami deklaruje im swoją nienawiść, aby zostać ich złoczyńcą numer 1, ale poniósł straszną porażkę i chociaż na początku był porażką i byliśmy świadkami jego rozwojem bycia złoczyńcą. Magiczny pilot, który mógł kontrolować życie kreskówki, a także odkrywa, że świat Elmore tak naprawdę nie jest tym prawdziwym, więc postanawia zniszczyć życie Gumballa po walce, ale niebieski kot by w stanie go wysłać do świata błędów. W odcinku powrotnym, w którym główny bohater serialu animowanego teleportował się do przeszłości, aby naprawić swoje błędy i ponownie walczy z Robem, tylko zamiast go zastawić na pastwę losu. Jak było wcześniej, również wchodzi do pustki, żeby go uratować, po czym i Rob cofa to wszystko, a następnie niszczy przedmiot. Odcinek wyrocznie w tym epizodzie odkrywamy to, że mama Banana Joe, że potrafi malować obrazy, które przewidują przyszłość, bo na jednym obrazie Gumball Watterson był nagi, przy innych w galerii, po czym tak się dzieje. W epizodzie Przyszłość, w którym wróg Gumballa poczuł moc Barbary i postanawia ją porwać i zmusić ją do zmalowania przyszłości, ale za każdym razem jest je otchłań. W dobrym momencie zjawiają się Gumball oraz Darwin, którzy przychodzą z pomocą, a gdy pokonują go, rysuje Banan żartobliwy ogonek, po czym bohaterowie mówią, że widzimy się w przyszłości, ale ona odpowiada im, ale przyszłości nie będzie. Cała kwestia to epizody Inkwizycja, gdzie wprowadzono prawdziwą osobę zwaną również jako Inkwizytor Zła. Stworzyć nowy system edukacji i zmienić szkołę w lepsze miejsce. Z pomocą swojej maszyny próbowała przekształcić postacie w ludzi, co się mu nie udało, gdyż z pomocą przychodzi ponownie pomarańczowe ryby i niebieski kot. Przemieniają ich z powrotem, a następnie zdejmują jego strój. Się okazuje, że to był Rob.